Cześć, jestem Tomasz, a Ty znajdujesz się na kanale Mały Ale Wariat. Poza tematami technicznymi, na co dzień interesuję się także fotografią amatorską. Jestem amatorem fotografii i rok temu dokładnie nagrałem materiał na temat mojego aparatu, czyli Nikona Z50. Odsyłam do linków w opisie i w kartach. Natomiast w dzisiejszym materiale chciałbym się z Tobą podzielić moją opinią o tym aparacie dokładnie rok czasu, od kiedy go mam. Czyli co zauważyłem, jakie są zmiany, czy moja opinia uległa zmianom w tym aspekcie. Zatem nie przedłużając, zapraszam na materiał. Materiał ten podzieliłem na kilka części, które znajdziesz oczywiście standardowo na pasku tutaj filmu. A podzieliłem te części ze względu na aktualną sytuację Nikona na rynku, jakie zmiany nadeszły w oprogramowaniu, co myślę na temat fotografowaniu oraz co myślę na temat filmowaniu tym aparatem, a także inne cenne uwagi. W ciągu tego roku dokupiłem kilka ciekawych rzeczy i dlaczego o tym mówię? Ponieważ za chwilę jest Black Friday i z okazji Czarnego Piątku w tamtym roku kupiłem w promocyjnej cenie, bo za około 1500 zł, 50 dla systemu Z o świetle 1.8 z tej linii S, czyli tej linii premium od Nikona. Ten obiektyw, trzeba powiedzieć, jest kapitalny i więcej na jego temat nagram osobny materiał. Wypatrujcie promocji Nikona na dzień, 2 dni przed, ponieważ wcześniej ich nie zauważycie. Drugim ciekawym obiektywem, który kupiłem, jest to TT Artisant dla matrycy APS-C do Nikona Z ze światłem 1.4 i z ogniskową 35 mm. Najtańszy obiektyw, jaki można dostać, kapitalny trzeba powiedzieć, jak na tą cenę, bo za 300 parę złotych dostajemy naprawdę bardzo fajne szkiełko. Więcej na temat tego obiektywu także w innym materiale nagram. Oprócz tego dokupiłem także inne rzeczy, takie jak pierścienie makro, podmocowanie Z oraz zdalne wyzwalacze, najtańsze zdalne wyzwalacze na AliExpress, które służą mi do mojej starej lampy błyskowej od Nikona, jeszcze od mojej lustrzanki. Jak się zmieniła sytuacja Nikona na rynku fotograficznym? Rok temu, gdy kupowałem Z50, Nikon miał problemy finansowe, miał problemy z aparatami i wszystko to było niepewne. Nawet się mówiło, że grozi mu upadłość. W tym roku charakterystyki finansowe uległy poprawie, a to ze względu na to, że portfolio obiektywów dla Nikona zwiększa się cały czas, sukcesywnie. Ponadto Nikon w ciągu tego roku wypuścił kilka aparatów. I kolejne. Jest to najtańsza pełna klatka, czyli Z5. Są to aktualizacje aparatów Z6 i Z7, czyli Z6 Mark II i Z7 Mark II. Drugi aparat pod matrycę APS-C, czyli Nikon ZF-C, który jest w stylu retro, ale wewnątrz posiada większość elementów takich jak Z50, oprócz kilku tam zmian. Oraz całkiem niedawno wydali swój flagowy produkt, czyli Nikon Z9. Ten Nikon Z9 w praktyce można powiedzieć, że dużo zmieni dla Nikona, mimo że ten aparat jest bardzo drogi i mało kto będzie go kupował. Bo trzeba powiedzieć jedno, że Nikon poradził sobie z wieloma problemami, wydając Nikona Z9. I już nie mogę się doczekać, kiedy wydadzą nowe aparaty na najnowszym ich procesorze. Jak wygląda sprawa z obiektywami? W tej chwili możecie zobaczyć na zdjęciu aktualną roadmapę, czyli co jest planowane, co już jest wydane. I tak jak widać, tych obiektywów przybyło. Przybyły także małe obiektywy, które idealnie nadają się do Nikona Z50, chociaż są to obiektywy oczywiście pełnoklatkowe. Co oznacza to dla użytkownika, który posiada Nikona Z50 lub Nikona ZF-C? To, że w tych obiektywach nie ma stabilizacji nadal, ponieważ wszystkie inne aparaty, oprócz tych z matrycą APS-C, posiadają wbudowaną stabilizację. I Nikon nie wydaje pełnoklatkowych obiektywów z stabilizacją, no bo w sumie po co? Trzeba też powiedzieć, że rynek wzbogacił się ostatnio,
w bardzo ciekawe obiektywy wydane przez Viltroxa. Zostały one wydane w sumie niedawno, bo jakoś we wrześniu, październiku i są to stałki ze światłem 1.8 dedykowane pod pełną klatkę, jak i te dedykowane pod typowo APS-C. To co wybierzemy już zależy od nas, natomiast cechą wspólną tych obiektywów jest cena do około 2000 zł, czyli dosyć atrakcyjna. Rzecz, która mnie także zaczęła cieszyć, to jest to, że pojawiły się na rynku zamienniki baterii, tej oryginalnej tutaj, bo póki Nikon miał tylko Nikona Z50, nikomu się nie chciało robić zamienników. W tej chwili ta sama bateria pasuje do ZFC i do Z50. Nikon także w tym roku wydał nowy adapter FTZ, dedykowany głównie do Nikona Z9 ze względu na jego budowę, na jego grip. I różni się od tego pierwotnego, czyli pierwszej wersji tym, że nie ma tutaj tego oto garba. Funkcjonalnie jest to nadal ten sam adapter. Trzeba też powiedzieć, że w ciągu tego roku wyszło dużo ciekawych adapterów i innych akcesoryjnych rzeczy do Nikona, które urozmaicają taką amatorską fotografię, ale także i tą profesjonalną. I mam tu na przykład na myśli adaptery do makro, czyli pierścienie pośrednie, które z każdego obiektywu pozwalają nam zrobić obiektyw makro. Oczywiście kosztem światła, ale już nie wchodźmy tutaj w szczegóły. Co się zmieniło w ciągu roku w oprogramowaniu? Nikon aktualnie dostaje aktualizację. W tej chwili najnowszą wersją jest wersja 2.20, która m.in. zyskała mocno ulepszony autofokus. Zmienili pewne algorytmy i jest zauważalna różnica, jeżeli chodzi o jakość autofokusu. Z aktualizacji na aktualizację można zauważyć, że aparat lepiej działa. I niektóre rzeczy, o których wspominałem wcześniej, typu zacinanie się kita, czyli pojawianie się białego ekranu na aparacie, zniknęły. Ponadto także zniknęły problemy z przycinającym się obrazem, kiedy zaczyna się przyciemniać obraz. Tak jak widać, Nikon cały czas pracuje i ulepsza swoje oprogramowanie. Można także zauważyć sporo zmian, jeżeli chodzi o obiektywy podłączane przez adapter FTZ. One w tej chwili lepiej oszczą niż oszczyły rok temu, mimo że nie było wypisane jako tako, że coś było znacząco poprawione w tej kwestii. Ale prawdopodobnie Nikon przy okazji przepuszcza pewne poprawki, które sprawiają, że nasz system lepiej działa. Niemniej nadal są pewne rzeczy, które nie zostały poprawione, nad czym bardzo ubolewam. To co wspominałem w innym filmie, czyli nadal nie poprawiono tego, że jeżeli raz ustawimy opóźnienie i nam się wyciemni ekran i wybudzimy aparat z tego snu, to nam się automatycznie to ustawienie usuwa. Ponadto zauważyłem, że kiedy chcemy używać wyjścia HDMI do trybu filmowania, nie mamy podglądu menu, czyli nie zauważymy tutaj ustawień naszego menu, przez co vlogowanie jest trudniejsze, bo nie widzimy, czy nagrywa w tym momencie, czy też nie, jaki jest poziom mikrofonu, czy trzeba coś zmieniać. Oczywiście nadal niestety, kiedy używamy EVF-a, nie możemy sobie wybierać punktów ostrości na ekranie. Nadal także są problemy z przeglądaniem zdjęć, które polegają na tym, że nie zawsze ten OK działa tak jak powinno. Gdy sobie oddalimy i chcemy sobie przybliżyć, to nam przybliża tak jak w tej chwili, bardzo mocno. A ja bym chciał po prostu wybrać to zdjęcie, czyli tak, daję OK, oczekuję, że będzie wybrane, a w praktyce to tak nie działa. Dopiero jak kliknę tu na zdjęcie, dopiero to tak działa. Pewną poprawę zauważyłem z komunikacją z aplikacją SnapBridge i trochę poprawili tę aplikację. Połączenie jest stabilniejsze, ale nadal, kiedy zminimalizujemy aplikację na telefonie, automatycznie rozłącza nam się połączenie. Co niestety jest bardzo uciążliwe, bo każdy z nas odruchowo, jakby nie patrzeć, blokuje swój telefon, kiedy na przykład wkłada do kieszeni. I kiedy robimy, nie wiem, jakąś sesję samemu na statywie i na przykład chcemy przestawić statyw, to odruchowo blokujemy telefon, wkładamy go do kieszeni i niestety po odblokowaniu trzeba na nowo wznowić całe połączenie. Ciekawostką jest też to, że tryb fotografowania zwierząt czasami rozpoznaje twarze.
I można to zauważyć, kiedy na przykład wcześniej robiliśmy zdjęcia zwierzakom, psom, kotom, a później zapomnieliśmy przełączyć autofokus na tryb rozpoznawania ludzi i oczu i próbujemy robić sesje portretowe. I czasami zdarza się, że normalnie rozpoznaje twarze. Uważam, że to jest pewien błąd, ale to nie jest już takie istotne. A jak wygląda kwestia fotografowania? W ciągu tego roku sporo zdjęć wykonałem i to, co nadal utwierdzam w świadomości, jest to, że ten mały obiektyw dołączony do zestawu jest bardzo dobrym obiektywem. Zdjęcia są naprawdę ostre. Jest ten obiektyw leciutki, poręczny, więc jeżeli chodzi o wycieczki, o nagrywanie nagrań z wycieczek, nadaje się do tego celu kapitalnie. Naprawdę jest to jeden z lepszych kitów, który kiedykolwiek powstał na rynku. Dodam także, że jeżeli chodzi o portretowe zdjęcia, to wykonywanie na przykład obiektywem klasy S tutaj z Nikona robi tą robotę. Mimo że obiektyw jest do pełnej klatki, to naprawdę portrety wychodzą kapitalnie i są bardzo ostre. Ostre jak żyleta. Muszę też powiedzieć, że jestem fanem fotografii nocnej, którą często także wykonuję. I możecie w tej chwili zobaczyć, jakie zdjęcia generuje ten aparat. Zakres cieni, które można wyciągnąć w takich programach jak Lightroom, są niepojęte. Naprawdę ten aparat dużo informacji rejestruje, dużo użytecznych informacji. Z mojej strony pewne przyciski pozmieniałem, żeby zaadaptować sobie je, oczywiście tutaj do tego, żeby używać obiektywów ręcznych. I tak w tym przypadku ten przycisk służy mi do przybliżania obrazu, a ten przycisk Fn1 służy mi do zarządzania focus pickingiem. Są pewne funkcje, które ja sam przeoczyłem, a są warte uwagi w tym aparacie, lub takie funkcje, o których pewnie wiesz, a nie zawsze używałeś. Po pierwsze, jest istotna kwestia taka, że mamy tutaj 3 typy migawki. Po pierwsze mechaniczną, po drugie elektroniczną ze sterowaną przednią kurtyną i trzecią typowo elektroniczną. Czym się różnią te migawki, możesz sobie poczytać. Lecz tu w Nikonie Z50 o jednej rzeczy musisz pamiętać. Jeżeli używasz migawki elektronicznej ze sterowaną kurtyną, najkrótszy czas naświetlenia to jest 1/2000. Żeby uzyskać 1/4000, musisz używać migawki mechanicznej lub elektronicznej. W jaki sposób przestawić te migawki? Jeżeli chodzi o elektroniczną z kurtyną bądź mechaniczną, jest na to osobna opcja. Ale żeby włączyć tylko elektroniczną migawkę, musisz użyć opcji bezgłośnego fotografowania. Wtedy, jeżeli wykonasz zdjęcie, to nic nie usłyszysz. Ale musisz o tym pamiętać, że elektroniczna migawka ma pewne wady, więc proszę Cię, żebyś sobie doczytał na ten temat. Ja sam też zauważyłem, że elektroniczna migawka w moim przypadku często jest ostrzejsza. Nie wiem, może to po prostu moje złudzenie, może coś innego, może się po prostu boję dźwięku migawki, ale w moim przypadku migawka elektroniczna sobie lepiej radzi w ciemnej atmosferze, czyli w ciemnych pomieszczeniach lepiej mi się robi zdjęcia z migawką elektroniczną. Na zewnątrz oczywiście mechaniczna. To, o czym wcześniej wspomniałem, to wykonfigurowałem sobie focus picking osobno i w tej chwili podłączyłem obiektyw manualny. Trzeba powiedzieć, że oszczenie tym aparatem w trybie manualnym jest bajecznie proste. I jeżeli przypiszemy sobie dodatkowo te przyciski, to nam ułatwia sprawę przy oszczeniu, a focus picking działa bardzo dobrze. I możemy sobie w tej chwili, proszę bardzo, mam obiekt do sfotografowania, podświetlam i wykonuję zdjęcie. I wiem o tym, że to zdjęcie będzie fajnie ostre. Opcją, którą ja nie zauważyłem w pierwszym momencie, a jest niezmiernie przydatną, kiedy używamy takich oto zdalnych wyzwalaczy, jest opcja wyłączania podglądu na żywo. Tak czasami jest, że jeżeli używamy lamp błyskowych, to parametry zdjęcia są całkiem inne niż zdjęcia wykonywanego bez. I musimy wyłączyć podgląd na żywo, bo inaczej nie widzimy nic w aparacie. Widzimy ciemne zdjęcie w parametrach ciemnego zdjęcia, ponieważ musimy odjąć
te ekspozycje tak, żeby nasz błysk nie prześwietlił zdjęcia. Dlatego, żeby to wyłączyć, musimy użyć opcji D7 i wyłączamy w tej chwili podgląd na żywo. Muszę też dodać, że najtańsze wyzwalacze działają tutaj bez problemów i nie powinieneś się bać używania ich. Dodam tylko, że ja osobiście nie użyłem ani razu w ciągu roku tego pop-up flasha. Nie miałem żadnego powodu, żeby go użyć. I to co powiem jeszcze, że mała matryca, o której wspominałem wcześniej, że 20 milionów pikseli w zupełności jednak wystarcza w tego typu aparacie, tylko trzeba bardziej świadomie kadrować zdjęcia już przy robieniu danego ujęcia. O tym trzeba pamiętać. Jak się sprawa ma z filmowaniem? W tej chwili po aktualizacjach oprogramowania filmowanie działa dosyć sprawnie, wykrywa twarze sprawnie. Oczywiście na obiektywach z adapterem FTZ może być to wolniejsze. Na przykład na tym obiektywie portretowym też nie jest to najszybsze, ale o tym będzie w innym materiale. Wadą nagrywania audio na Nikonie Z50 jest niski poziom basu nagrywanego dźwięku. Niestety trzeba później taki dźwięk troszeczkę podbić, te basy podbić, ale o tym już na przykład nagrywałem inny materiał u mnie na kanale, oczywiście link w karcie. To, co mi osobiście dokucza podczas nagrywania materiałów na YouTube'a, jest oczywiście żywotność baterii i brak możliwości aktywnego zasilania aparatu podczas nagrywania. Nikon ZFC poprawił już to. W tym modelu jest to poprawione i można w trakcie nagrywania, użytkowania aparatu ładować go. Więc jeżeli myślisz o vlogowaniu, raczej przemyśl opcję ZFC. Po roku czasu użytkowania i jakby nie patrzeć męczenia tych wszystkich zaślepek, przycisków, klapki baterii, nic się kompletnie nie zepsuło. Aparat działa, nie ma z tym żadnego problemu, nic się tu nie odkleja, nie odrywa, nie przeciera, więc jakość wykonania aparatu jest na bardzo wysokim poziomie. Jedynie co możecie zauważyć tutaj, jest to folia ochronna dodatkowa na obiektyw, którą sam nakleiłem i już święty czas, żeby ją wymienić, ale to nie należy do oryginalnego zestawu z Nikonem. Reasumując, ja po ponad roku czasu użytkowania jestem bardzo zadowolony z tego aparatu. Cieszy mnie to, że portfolio Nikona się zwiększa. Cieszy mnie to, że pojawiają się obiektywy firm trzecich. Cieszy mnie także rozwój dalszy oprogramowania, czyli że Nikon nie pozostawił tego aparatu, tylko dalej rozwija ten aparat, mimo wydania ZFC. I w tym momencie, jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje uniwersalnego aparatu, uważam, że Nikon Z50 się bardzo nadaje. Wycieczki, vlogowania, jakieś małe vlogowania, mały podręczny aparat. Jeżeli potrzebujesz więcej vlogować, to ja bym mimo wszystko dopłacił te 200-300 zł i kupił ZFC. Ale niestety ZFC nie ma już tak wygodnego gripu jak Nikon Z50. O tym musisz pamiętać. Jeżeli byłbym początkującym fotografem weselnym, czyli myślałbym o zarabianiu, to bym nie wybrał Nikona Z50, pomyślałbym bardziej na temat Nikona Z5, który jest trochę uboższą wersją niż Z6, Z7, Z9 i tak dalej, ale ma takie rzeczy jak podwójny slot kart pamięci, ma wbudowaną stabilizację, no i jest aparatem pełnoklatkowym. A jak wiemy, w branży czy to weselnej, czy eventowej, pełna klatka zmienia wszystko. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału, dania subskrypcji i łapki w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, udostępnienia swoim znajomym i podzielenia się oczywiście w komentarzach swoją opinią na temat tego sprzętu. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.